Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny materiał, w którym przedstawię Wam bardzo ciekawy mod. Bardzo ciekawy, ponieważ długo wyczekiwany od nas, konsolowców, aby go pozyskać przy pracy właśnie z drzewem. Jest to właśnie przyczepa jedna i druga z autoloadem, czyli możemy sobie automatycznie załadowywać. No, ten mod był oczekiwany już od, chyba myślę, od FS19, kiedy się tam to rozwinęło, leśnictwo, a tym bardziej w 22, gdzie się to naprawdę rozwinęło, to leśnictwo. No i na PC oczywiście powychodziły odpowiednie mody, które ułatwiały załadunek, na konsolę niestety nie. Ale ta wiekopomna chwila już nastąpiła i w końcu mamy tutaj właśnie te przyczepy z autoloadem. Twórcą tego modu jest Let's Be Having Mu, także niestety nie jest to Giants, ale dobrze, że chociaż coś wyszło. Pojemność modu jest 1575 MB, został wydany 11 listopada 2025 roku na wszystkie platformy, czyli jest to crossplay. Co za tym idzie, jest to na konsolę. Mod się nazywa Autoloading Woodpack, z tego względu, że mamy oprócz tych dwóch przyczep mamy jeszcze dwie shopy, tu jest jedna, gdzie możemy zmagazynować to drzewo lub sobie prowadzić dystrybucję do produkcji. Także mamy tu możliwość właśnie zmagazynowania, przerzucenia na produkcję, nie trzeba przewozić, także bardzo fajny pomysł. Jeśli las jest oddalony gdzieś daleko od produkcji, to dużo to może ułatwić. Także myślę, że ten mod może być dość przydatny, jeśli chcecie w końcu rozpocząć przygodę sobie z leśnictwem, z wycinką drzewa, a załadunek, właśnie transport tego drzewa był waszą piętą achillesową. Jak niestety wielu z nas, mało osób lubi właśnie bawić się załadunkiem. Ja lubię się bawić załadunkiem drzewa, aczkolwiek fizyka jeszcze tego drzewa nie jest taka dobra. Jest dużo lepsza niż FS19, jest lepsza niż FS22. Aczkolwiek nie jest tak jeszcze idealnie, ale jest już lepiej. Dobra, przejdźmy sobie może zobaczyć, jak ten mod wygląda. Jak mówiłem, Auto Load Woodpack i tu ikona wygląda tak. Jeśli byśmy chcieli sobie ściągnąć na konsolę, tak to właśnie jest przedstawiona. No i w tym mamy dwie przyczepy. Jedna jest to typu naczepa do ciągnika siodłowego. 26 000, jak sobie wejdziemy, mamy możliwość ustawienia sobie tutaj wyboru długości pni, dobrze mówię, czy kłód, i mamy możliwość tak 6-metrową, pojemności 44 000 litrów, 6-metrową nierealną, czyli 200 000 litrów pojemności. Później mamy 12-metrową i 12-metrową nierealną. Także te dwie długości mamy tutaj do wyboru. Później mamy tak, wybór opon, to są marki, rodzaje, można sobie wybrać, błotniki, przednia osłona, długość, kłód, czyli tak, co jest podane w informacji, że jeśli ustawimy sobie tutaj, przypuśćmy 12-metrowe, to dobrze by było, żebyśmy cięli te 12-metrowe. I ja sobie tu wolę ustawić tu 12 i tu 12. Tak, żeby było jedno, i w maszynie, w harwestrze, który ścina drzewa, ustawić też 12. Z tego względu, że jeśli te wymiary będą inne niż przy wyborze przyczepy, to możemy stracić litraż drzewa, więc to sobie trzeba wziąć pod uwagę i trzymać się tego, jak sobie wybierzecie. Jeśli Wam się coś zmieni, zawsze można na warsztacie zmienić ustawienia, ale to należy zrobić przed cięciem drzewa. Ponieważ kiedy załadujemy drzewo na naczepę, to drzewo przechodzi w inną instancję bytu, że tak powiem, nie wiem jak to określić. Chodzi o to, że później przy zrzuceniu tego drzewa już nie możemy go ciąć. Jest to drzewo na palecie wtedy i jest to drzewo, nie wiem to powiedzieć, do którego modu to można byłoby porównać do modu, gdzie jest produkcja właśnie drzewa, która też dużo łatwa, bo drzewo jest produkowane na paletach. I później te palety przewozimy. No to jest na takiej podobnej zasadzie. Jak i również tych przyczep nie użyjemy do kontraktów. Nie działają. Także na to też trzeba zwrócić uwagę.
Dobra, tu mamy tutaj naczepę zrobioną, to teraz przejdźmy do przyczepy. Ona jest złamaną osią, czyli ze skrętną osią. I tu mamy mniejsze pojemności, czyli 6-metrowa, 22 000 litrów pojemności, nierealna 200 000 litrów pojemności, 8-metrowa, 33 000 metrów, 33 000 litrów. No i tutaj mamy 8-metrową, 200 000 litrów, także możemy sobie i tak wybrać, wszystko zależy od nas, jak chcemy. Konfiguracja marki opon, tu chyba też będzie tu tylko Telborg i Continental ma do wyboru rodzaj opon, błotniki, naklejki, długość właśnie, to też lepiej, żeby to było ustawione ten sam metraż, czyli 6x6, żeby nie było z tym problemu. No i dużo możliwości wyboru sobie tutaj koloru do tej przyczepy. Dobra, teraz tak, jeśli przejdziemy sobie na tryb budowy i w silosach mamy właśnie te dwie shopy, które tutaj możemy sobie wykorzystać. Ta jest jedna, kosztuje 10 000 i możemy sobie ją właśnie wykorzystać, jeśli jest mało miejsca lub nie będziemy dużo właśnie robić, bo ona ma 16 sztuk palet. Palety chyba będą zależne od tego, na ile na palecie się mieści, także za chwilę sobie to sprawdzimy, bo te przyczepy, które mam przygotowane, one mają nierealny załadunek, także tak będzie chyba łatwiej pokazać. No i tu druga 49 000 i ona ma 30 sztuk właśnie palet, tak żeby sobie nie mylić, że to jest 30 sztuk drzewa, bo to są palety. A pojemności to zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, to mamy omówione, to też, no to przejdźmy do działań. W każdym razie tak, mam 3 kubki na razie ścięte po 2 drzewa. Tam są 8. Tutaj jest jedno drzewo 6 i jedno 15. No coś mi się pomiędzy cięciami zmieniło. I tutaj jest 6. Także wsiadamy i próbujemy załadować to drzewo. Tu mam przykodowaną przyczepę na 12, więc może być problem. To znaczy problemu nie będzie, po prostu będzie mniejszy litraż, jeśli chodzi o drzewo. Bo tak jak mówiłem, w momencie, kiedy drzewo jest ładowane na autoload, on przechodzi w taki tryb właśnie inny. Nie wiem, czy używaliście wcześniej przyczep z autoloadem do czegoś innego. One się pojawiają zazwyczaj na palecie załadunku, na przykład jakieś kontenery są lub jakieś skrzynki lub jakieś w innej postaci i ta skrzynka jest niby wypełniona tym towarem, którym ładujecie. No tu jest podobnie. Także podjeżdżamy. Teraz tak, to nie tutaj, autoload X i teraz załadowana kłoda ma nie to, to spowoduje obniżenie ceny sprzedaży. Cel 6-metrowe. Czyli tutaj mamy 6-metrowe ustawione, a i tak się ładują, więc tutaj wyskoczyła informacja, że to może nastąpić jakiś problem, że to nie jest zgodne z tym, co mamy ustawione. To jest to, co wcześniej mówiłem. Teraz jeszcze na razie mi się 2 załadowały. Jeszcze 2 kłody nie zostały do załadunku. Nie wiem, czy to nie będzie ten sam motyw, co mam przy tej przyczepie, gdzie prowadziłem rozgrywkę na Hutan Pantai, że trzeba się ruszać podczas załadunku. Takie wrażenie odnoszę, bo to... O, załadowało się. Dobra. No i jest... Z tego względu, że jest to nierealny, raczej 200 000 litrów tutaj jest pojemności, to drzewo, co tutaj załadowałem, mam 10 000 litrów, a jest to jako jedna kłoda. Teraz sobie przejedźmy na 6, no bo ono tutaj występuje, jest ustawione 2 razy po 6, 12-metrowe, 12 metrów pojemności, a tu się już ładnie załadowało, oprócz tych końcówek właśnie, prawda?
No i mamy tutaj 20 300, także jak mówiłem wcześniej, nie jest to jakaś duża różnica. Dobra, przejdźmy sobie teraz to zrzucić tutaj, do tego. Czy to będzie tak jak w tartaku wyglądało? Zrzut? Aha, to nie. Dobra, to będzie chyba poprzez tutaj. Rozładuj trójkąt, czyli R1 trójkąt. Jest rozładowane. Dobra, przejdźmy sobie teraz zobaczyć, jak to wygląda, bo tu widzę, że się nie pojawiła ta gazeta. No, bo tu musi być chyba 200 000 litrów, żeby się paleta pojawiła, tak mi się wydaje. To jest 20 000, mamy to tutaj. I teraz tak, jeśli wyciągniemy teraz paletę, będziemy chcieli wyciągnąć to drzewo się pojawi i zniknie. A magazyn jest pusty. Dobra, już kumam, o co chodzi. Muszę uzupełnić pełną paletę, żeby można było wyciągnąć drzewo. Drzewo może być wyciągnięte tylko i wtedy, jeśli jest pełna paleta. O 20 000. Spróbujmy, może będą jednak po 40 000 w załadunku. To zetnę jeszcze. 2 drzewa muszę ściąć, żeby było ponad 40, to może się paleta pokaże. Jeśli nie, to wtedy będzie musiało być 200 litrów pojemności paleta. No będą jedno z dwóch możliwości. Dobra, i tu mam, muszę sprawdzić, jaka to jest długość ustawiona. 6-metrowa, niech będzie. Tam mają być 6-metrówki, to potniemy 6-metrówki. No, tnij. Tnij, wać pan. Wstydu oszczędź. Jeszcze jedno. No. I już mamy drugą. Chyba nie wiem, czy jeszcze trzecią nie będę musiał, bo to będzie 40 000, a tam potrzeba więcej. To jeszcze dla pewności jeszcze jedną potnę i będziemy ładować. Zobaczymy, czy się pojawi wtedy pełna paleta. Jeśli się nie pojawi, no to tak jak mówię, do 200 000 raczej nie dozbieram tego drzewa tutaj. Znaczy to na pewno bym zbierał, tylko że to zajmie trochę czasu. No, jeszcze trochę. Ej. Widać, że jeszcze te harwestry nie są jak to powiedzieć, dopracowane, bo czasem jest tak, że no, też wszystko zależy od aktualizacji, bo te aktualizacje, które ostatnio są, dużo mają wpływ na inne mody, między innymi właśnie na harwestry, które ścinają drzewo. Pamiętam, że na początku tam te harwestry dobrze pracowały, nie było z tym problemu i po pewnej aktualizacji tam zaczęły te głowice nie funkcjonować dobrze przy drzewie, czyli nie dochodzą tak idealnie do drzewa, żeby to ładnie się cięło, a było idealnie przed aktualizacją, którąś już nie wiem, już na początku któraś aktualizacja. Dobra, teraz sobie to spróbujemy załadować. O, pięknie, szybko się załadowało. Mamy 15 litrów. To spowoduje co mamy C 6-metrowe. No przecież miałem tu 6-metrowe. 15 000 litrów. To mało.
z 3 drzew powinno być 30. Niedobrze. Dobra, weźmiemy jeszcze z tamtej przyczepy. To jeszcze będzie brakować w takim układzie. Jak tu jest 20, to jest 35. Oj, czemu ja to wychodzę z tego? No, jeszcze się nie... A nie, jest, pojawiła się paleta. Jest tam. Teraz zobaczymy, ile ta paleta ma. Dobra. Teraz tak, jeśli będę chciał wyciągnąć paletę, tak jak to normalnie wyciąga się palety czy belki właśnie z takiego magazynku, wyciągnij paletę, 22 tysiące litrów ma paleta w takim razie. Dobra. Wyciągnę, o, znikła. Pojawiły się mrygło i znikło. Dlaczego? Dlatego, że trzeba tu teraz włączyć ten przycisk. O, wtedy są tutaj znaki X na tym, co powoduje to, że drzewo nie będzie się ładować z powrotem do magazynku. To jest fajny pomysł. Bo teraz mogę sobie wyciągnąć, pyk, paleta drzewa się pokazała. Dobra, czyli wniosek jest taki, że nieważne jaką pojemność mamy przyczepy, to będziemy mieli 22 tysiące litrów paletę. I tu jest właśnie jeszcze jeden taki pomoc, że możemy sobie to ręką podnieść. Nie musimy tego używać, możemy sobie użyć czegoś, przyczepy lub czegoś, gdzie podepniemy całą tą paletę i przewieziemy sobie. Są mody na to. Jeden mod jest taki, który używa się pasów. To jest z John Deere'a taki krzyżak, który używa pasów. Można sobie też wykorzystać i można sobie ten lub po prostu ręką przenieść można, jeśli nie zależy nam realizmie. I tak jak mówię, powtarzam, że drzewo, które jest z kontraktów, nie będzie się ładować na te przyczepy. To trzeba wziąć pod uwagę. Dobra, weźmy sobie następną paletę. Szczerze mówiąc, ja tego jeszcze nie używałem w grze, więc to dla mnie to też jest nowość. Całkowicie. Ja myślę, że chyba to działa na zasadzie tych kontenerów, które są z autoloadem na konsolę. Tylko że zamiast tych kontenerów ktoś to w końcu zmanipulował i zrobił z tego na przyczepy, więc bardzo fajny pomysł i pokłon w kierunku właśnie tej osoby. Dobra, czyli tak, L1X, mamy włączony autoload i ładujemy sobie drzewo. Też się nie pokazało z tego względu, że no tutaj też jest nierealna pojemność. Nawet nie było chyba 1%, czyli jaki tam procent, kiedy się pokazuje. Tutaj możemy sobie otworzyć drzwi. No i rozładować sobie. Pyk. Było widać. I teraz w przypadku, gdybyśmy chcieli sobie przerzucić to drzewo gdziekolwiek, nie musi być na palecie. Tu już litraż jest tylko potrzebny, więc tu może być przechowanie, sprzedaż lub dystrybucja, jak każda produkcja to ma. Więc można aktywować, no i wtedy to działa. Dezaktywuj, nie działa. I tyle. Także myślę, że dużo osób na to czekało, że pomoże to. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś tam wielkiej kolizji z innymi modami i będzie nam to dobrze działać, ten mod, sprawiając to, że w końcu zaczniemy się bawić tym drzewem, bo to naprawdę jeszcze mało osób się tym bawi. Dobra, napiszcie, co sądzicie o tym, czy to będziecie wykorzystywać, czy nie. Chętnie poczytam Wasze komentarze, a ja Wam z tej strony dziękuję. Dzięki za wsparcie, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Do następnego. Na razie. Cześć.